Witam wszystkich. Chyba czas się pobawić się trochę w blacharkę. Tutaj z tyłu w E46 są takie odpływy zatkane gumowymi korkami. Z jednej strony mam dziurę, z drugiej już zostało to naprawione przez pana blacharza. Chociaż chyba coś nie do końca dobrze, bo widzę, że tu już jakieś ślady rdzy się pojawiają. No z drugiej strony trochę olałem, no i już lata mijają, chyba czas to wreszcie naprawić. Co to w ogóle jest? Tutaj oryginalnie są takie otwory odpływowe zatkane gumowymi korkami. Oczywiście po latach to już rdzewieje, guma już dawno, znaczy ten korek już dawno gdzieś wypadł na drogę, no i dziury się powiększają. To jest typowy widok w starych E46 niestety. Tak to mniej więcej wyglądało oryginalnie. To jest gumowy korek przyklejony jakimś tam klejem. No i potem to zaczyna gnić, ta blacha wypada, klej się kruszy, no i guma odlatuje. No i jeżeli ktoś nigdy tutaj nie zaglądał, no to radzę to zrobić. Potem już jest dziura, no i można od dołu dotykać dywanu de facto. Także tam cały czas woda z drogi, jakiś syf i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście blacha też gnije. A ten dywan to też się prosi o jakiś odkurzacz. Dobrze, że chociaż dywan jest lepiej rozwiązany niż w jakimś E30, gdzie tam był jeden kawałek. Tutaj jest dwie połówki, więc łatwiej jest to podnieść. No i jestem od środka, no tutaj jak widać już próchno totalne. Tutaj jak widzimy wszystko jest wyklejone taką matą, nie butylową, tylko bitumiczną jako wygłuszenie. No i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie tu jest zgnite, a gdzie nie. Tak naprawdę to ta podłoga się chyba tylko trzyma na tej macie bitumicznej. Tu od spodu widać warstwę tej osłony od dołu, nazwijmy to baranka. Pomiędzy nimi jest blacha albo jakaś resztka niej, no i to w zasadzie wszystko. No i tak się właśnie kończą lata olewania takich rzeczy. Korozja sobie postępuje, tutaj dotarło już do tego dużego okrągłego korka. No i niestety tutaj do tej ściany bocznej. Notabene tutaj widzimy właśnie warstwę podłogi. Od góry jest gruba warstwa bitumu, tutaj blacha i od dołu jeszcze konserwacja. Tak swoją drogą poszycie karoserii ma 0,8 mm, natomiast ta blacha ma 1 mm. Spodziewałem się, że będzie więcej, a tutaj tylko 1 mm. Muszę jeszcze usunąć ten bitum od góry, przynajmniej odsłonić krawędzie. Myślałem, że będzie trudniej, ale okazuje się, że wystarczy go podgrzać i trochę szpachelką poskrobać i w zasadzie odchodzi bez żadnych problemów. No i dobra, przygotowałem sobie plac boju tak wstępnie. Jak widać łatwo nie jest, no bo wszędzie są jakieś zagięcia, przetłoczenia i tak dalej. Oryginalnie one miały na celu to, żeby blacha była sztywna, żeby ta podłoga się nie gibała góra-dół. No i tutaj po prawej stronie widzimy jeszcze to wielkie koło, no to jest pokrywka z czasów z fabryki, jak to było budowane, tam był otwór technologiczny. Dobra, można się brać za odbudowę, mam tu jakąś blachę ze starych komputerów, może będzie w sam raz. Chociaż tak na serio mam oczywiście też, jak widać, różne kawałki blachy, chyba nawet jakieś 1 mm się znajdzie. No i oczywiście zaczęła się wielka przygoda ze spawaniem. Oczywiście blacharz ze mnie żaden, więc non-stop przepalałem dziury, nie umiałem dobrać przepływu gazu ani drutu i tak dalej, więc no męczyłem się z tym strasznie, ale przynajmniej było śmiesznie, no i nie ma lepszej okazji niż nauczyć się na własnym samochodzie. Kurwa, co to jest? Co to kurwa jest?
Moim pierwszym planem ogólnie było przyspawać tutaj zwykły, prosty kawałek blachy i się nie przejmować, ale te wszystkie cyrki, które tutaj widzicie, biorą się z tego, że w końcu wpadłem na kretyński pomysł, żeby jakoś odbudować ten kształt, który tutaj jest na tej podłodze. Dlatego takie smarkanie po kawałku. Ten aluminiowy klocek używam jako podkładkę, żeby pochłaniał nadmiarowe ciepło, jak spawam od jednej strony. Spawanie nowej blachy do nowej blachy jeszcze jakoś szło, ale łapanie się do tej starej, oryginalnej niemieckiej to był dramat. No ale z każdą wypaloną dziurą, każdym zniszczonym kawałkiem blachy jednak trochę doświadczenie rośnie i można powiedzieć, że powoli zacząłem się uczyć, jak to robić. I właśnie w tym momencie skończył mi się gaz do spawarki, więc chyba na tym zakończymy. Powyciągam najpierw jakieś grubsze opiłki metalu. No i tak to wygląda na końcu. Z daleka nawet znośnie. Panie, idź pan w chuj. Z bliska szału nie ma, ale i tak jestem zadowolony, bo zrobiłem to sam. Najgorsze chyba było złapać się tutaj tej ściany od strony baku, bo tam stara blacha się po prostu przepala od patrzenia. Jak się pomaluje farbą, to już nie będzie widać. Nawet tutaj nie ścinałem tych wszystkich smarków, bo po co. No i do tej pokrywki po prawej się de facto to spawałem, ale żeby ją usunąć, to musiałbym to całe ściągać, wykręcić ją i zaspawać duży otwór, więc chyba nie ma sensu. Oczywiście to jeszcze nie koniec roboty, bo trzeba jakoś zabezpieczyć. Najpierw warstwa antykorozyjna, czyli gruba warstwa żywicy epoksydowej, tutaj w postaci podkładu dwuskładnikowego. Myślę, że najbardziej typowa rzecz w lakiernictwie samochodowym, nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Ten podkład już trochę stary, ale mam nadzieję, że jeszcze pochodzi. Akurat musiałem w międzyczasie wyjechać do Niemiec na tydzień na ogórki, ale już jestem z powrotem, także epoksyd miał mnóstwo czasu, żeby stwardnieć. No, nawet nie widać już tych smarków. Teraz jeszcze dam coś na wierzchu, żeby tak nie zostało. No jak widać ostatecznie taki efekt. Szału nie ma, lepiej niż dziura na wylot, także nie ma się co czepiać. Można by jeszcze się pokusić o przyklejenie jakiejś tam maty wygłuszającej, chociaż z wygłuszaniem samochodu to ja się już ociągam z 8 lat, także jeszcze może trochę poczeka. No a tak poza tym myślę, że tyle od góry wystarczy. No i od dołu trzeba oczywiście dać coś typu jakiś baranek.
Mam nawet puszkę czegoś takiego, no szału nie ma, no ale wystarczyłoby. Z drugiej strony zostało mi jeszcze sporo tego, więc myślę, że wykorzystam. Pamiętajmy, że ten baranek nie jest po to, żeby on chronił przed korozją, tak jak tamta oryginalna warstwa, która do tej pory jest elastyczna od dołu. No tutaj dałem epoksyd dwuskładnikowy właśnie po to, żeby odizolować blachę od tlenu i od wody. Natomiast baranek jest tylko po to, żeby chronić ten epoksyd od kamieni, także to nie jest ochrona antykorozyjna, to jest ochrona ochrony antykorozyjnej. Pasta wygłuszająca, no nie wiem co to do końca jest. Dębica. No cóż, jakiś polski siuwaks, także myślę, że wystarczy, do tej pory nie było z tym żadnego problemu. Od góry już było tylko sprzątanie, wycieranie kurzu, pyłu i tak dalej, no ale to nic specjalnie skomplikowanego. Także na tym chyba zakończymy zabawę. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.